Witajcie w kolejnym odcinku. XII-wieczna Polska pełna politycznych intryg, walk o władzę i niejasnych śmierci. Naszym bohaterem będzie Kazimierz II Sprawiedliwy, książę, który odcisnął swoje piętno na losach Polski, rozbitej na dzielnice, a jego śmierć do dzisiaj pozostaje zagadką. Kazimierz II Sprawiedliwy to jedna z ciekawych postaci średniowiecznej Polski. Urodził się jako młodszy syn Bolesława Krzywoustego i księżnej Salomei. Był jednym z tych, który musiał walczyć o swoje miejsce w świecie, w którym każdy krok mógł decydować o być albo nie być. Ale to nie był zwykły książę. Kazimierz zdobył miano sprawiedliwego dzięki swej dbałości o prawo i porządek, w czasie kiedy Polska była rozdarta na dzielnice, a każdy z książąt dążył do umocnienia swojej władzy. Kazimierz walczył o zjednoczenie kraju i zapewnienie stabilności. A jednak jego życie zakończyło się nagle i niespodziewanie w 1194 roku. 5 maja 1194 roku podczas uczty Kazimierz wypił puchar wina i nagle zmarł. Przyczyny śmierci Kazimierza pozostają tajemnicą i stały się źródłem wielu teorii. Zacznijmy od najbardziej tradycyjnej teorii, że Kazimierz zmarł z przyczyn naturalnych. Był jeszcze stosunkowo młody, miał zaledwie 45 lat, ale średniowieczna medycyna nie oferowała zbyt wielu możliwości leczenia chorób, które dzisiaj uznajemy za proste do opanowania. Sugeruje się, że mogła to być nagła choroba układu sercowo-naczyniowego, coś co w tamtych czasach było trudne do zdiagnozowania i równie trudne do przewidzenia. Wyobraźcie sobie, jak władca, który u szczytu swojej potęgi nagle w środku dnia zapada na zdrowie i umiera. Taka wersja wydarzeń jest bardzo mało sensacyjna, ale nie zapominajmy, w średniowieczu wiele osób umierało nagle, bez wyraźnej przyczyny, przynajmniej w naszym rozumieniu. Drugą teorią, o wiele bardziej intrygującą, jest możliwość, że Kazimierz został otruty. W średniowieczu trucizna była powszechnie stosowanym narzędziem w politycznych rozgrywkach. Kazimierz miał wielu przeciwników zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Najbardziej podejrzany w tej sprawie był Mieszko III Stary, starszy brat Kazimierza. Mieszko stracił władzę w Krakowie i przez długi czas próbował ją odzyskać, podejmując liczne działania, by usunąć Kazimierza. Dla Mieszka śmierć Kazimierza mogła być szansą na powrót do rządu w Krakowie i ponowne umocnienie swojej pozycji. Czyżby Kazimierz padł ofiarą trucizny z rąk swojego własnego brata lub jego zwolenników? W roczniku Traski z połowy XIV wieku można przeczytać wpis z 1195 roku. Książę Kazimierz, ojciec Leszka i Konrada, zmarł w Krakowie nagłą śmiercią z powodu otrucia przez pewną kobietę. Informację o kobiecie jako sprawczyni otrucia powtórzył po Trasce w innych wzmiankach w XV wieku Jan Długosz. W swoich rocznikach wpisał on o śmierci Kazimierza II. Jedni wyrażali przekonanie, że go powaliła choroba, inni, że napój miłosny, który podobno podała mu pewna kobieta z Krakowa, żeby rozpalić jego uczucie i zmysły ku sobie, ponieważ mimo upomnień od strony biskupa krakowskiego Fulka nie wzdrygał się przed występnym cudzołóstwem, naraził się na nagłą, niespodziewaną śmierć przez otrucie. Czy tą kobietą była zdradzona żona Helena? Czy może porzucona kochanka? Czyżby zdradzona żona dogadała się z bratem Kazimierza Mieszkiem? Mogła to być zwykła kalkulacja polityczna zdradzonej żony. Brzmi to jak scenariusz z antycznego dramatu, ale średniowiecze pełne było takich dramatycznych wydarzeń. Przejdźmy do trzeciej teorii, która sugeruje, że Kazimierz zginął w wyniku konfliktu z Kościołem.
Wiem, że Kazimierz dążył do ograniczenia wpływów kościelnych, zwłaszcza w kwestii finansowych i prawnych. W średniowieczu władza kościoła była niemal równa władzy świeckiej, a czasem wręcz ją przewyższała. Kazimierz, próbując umocnić władzę książęcą, mógł narazić się duchownym, którzy postrzegali jego działania jako zagrożenie. W tym okresie konflikty między władzą świecką a kościołem często kończyły się dramatycznie, a metody używane do eliminacji przeciwników nie były delikatne. Może nie chodzi o bezpośrednie zabójstwo, ale o polityczne osłabienie Kazimierza, które mogło przyczynić się do jego nagłej śmierci. To intrygujące, że związek między Kościołem a śmiercią Kazimierza może sugerować, iż jego zgon nie był jedynie sprawą polityczną, ale i religijną zemstą. Ostatnią teorią jest interpretacja śmierci Kazimierza jako przejaw przeznaczenia. W średniowiecznej mentalności śmierć władców często była uznawana za boski znak. Kronikarze tamtych czasów mogli wierzyć, że Kazimierz jako sprawiedliwy umarł właśnie wtedy, gdy jego czas na ziemi dobiegł końca, może jako swoisty znak od Boga. Jego śmierć przyniosła destabilizację i wzmocnienie konfliktów, które przyczyniły się do osłabienia władzy centralnej. Możliwe, że dla kronikarzy tego okresu była to pewnego rodzaju kara boska za brak jedności między książętami. Wydarzenia te mogły być widziane jako symboliczny znak, że Polska, jeśli nie zjednoczona, będzie poddawana ciągłym próbom i cierpieniom. Śmierć Kazimierza Sprawiedliwego, jednego z najważniejszych władców Polski, rozbitej na dzielnice, pozostaje tajemnicą, której pełnego wyjaśnienia nigdy nie poznamy. Jego nagła śmierć mogła być skutkiem naturalnej choroby, lecz również dobrze mogła wynikać z politycznych intryg, otrucia, konfliktu z Kościołem czy nawet według niektórych boskiego przeznaczenia. Każda z tych teorii pokazuje nam, jak złożony i pełen napięć był świat średniowiecznych władców Polski. Ich życie i śmierć nie należały tylko do nich. Miały znaczenie dla całego kraju, dla polityki i dla społeczeństwa. Dziś, choć minęło wiele wieków, historia Kazimierza II Sprawiedliwego przypomina nam o tym, jak wielkie wpływy i jakie niebezpieczeństwa towarzyszą władzy. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli zainteresowała Was historia Kazimierza Sprawiedliwego i chcecie dowiedzieć się więcej o innych zagadkowych wydarzeniach z polskiej historii, śledźcie kanał i dołączcie do mnie w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.